najnowszym vlogu na moim kanale. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy zrobimy daily vloga, czy może weekly vloga. Prawdopodobnie chciałabym znowu wrócić do takich weekly vlogów, ale zobaczymy, jak wyjdzie to wszystko w nowym roku. Jak nowy rok. Troszkę jestem zajęta maluchem. Eliasz jest nadal u nas w domu, w sensie takim, że ma swoje wakacje, tak? Ma swoje wakacje, więc zajmuje się nim. Teraz bawi się prezentem od Klaudii. W ogóle w ostatnim vlogu ciągle myliłam imiona, za co was bardzo przepraszam, ale ostatnio z Moniką sporo czasu spędzałam i tak jakoś mi weszło to w pamięć, że później przestałam nad tym panować. Nie wiem, czasami tak mam, że jak się na coś uprę, to po prostu non stop tylko o tym myślę. Dobra, ja sobie wypijam kawkę i tak naprawdę co dzisiaj, czemu się w ogóle do was odzywam? Mam plan, żeby pojechać do Shandong City. Shandong City to jest taka dzielnica w Busan, która jest bardzo droga, w sensie takim droga, że mieszkania są bardzo drogie, bo to jest takie prestiżowe miejsce, ale też jest to spowodowane tym, że jest bardzo duże centrum handlowe, jest Bexco, Bexco kojarzycie, to jest dlatego też troszkę droższa dzielnica w Busan, porównywalna na przykład do Haeundae czy Gwangnali, do tych miejsc przy plaży. A my po prostu jedziemy tam, bo jest H&M. Chciałabym zobaczyć, czy są jakieś promocje, bo w internecie są na spodnie dla Eliasza. Chciałabym mu kupić coś nowego, dlatego że w większości spodni zaczyna się zaczyna wyrastać, a kupiliśmy w Polsce co prawda zapas spodni, ale większość kupiliśmy w takich jaśniejszych kolorach, bardziej letnie, takie wiosna, jesień. W Busan nie jest zimno, nie jest, chociaż dzisiaj mocniej wieje wiatr i najczęściej zimno jest właśnie z powodu tego wiatru, a nie z samej temperatury. Dlatego też jest plan na to, żeby pojechać, kupić mu właśnie spodnie takie długie, tak żeby mu na dłużej starczyły, bo z tych wszystkich spodni naprawdę wyrasta się. Ja ostatnio nie mam dostępu do tego Armdaunkage takiego codziennego i tam za każdym razem kupowałam mu jakieś parę fajne spodni, no ale już nie mam tak codziennie dostępu do tego, więc nie mam czasu, żeby pojechać tam, sprawdzać, czy codziennie coś nowego doszło. To jest jednak problem, bo w tym Armdaunkage naprawdę znalazłam sporo fajnych spodni. Dobra, będziemy się widzieć wtedy, kiedy pewnie będziemy wychodzić z domu. Ja piję kawę, Eliasz dostanie za chwilę mleczko, bo o nie prosił i będziemy się zbierać do wyjścia. Miles apart, but I still feel you. Silent tears, whispers of our fears. I can't escape the memories we made, but I'm lost without you. Don't wanna fade. I'm just living in empty spaces, longing for your warm embraces. Just a shadow. Co? Jedziemy do Aladyna, a potem zjedziemy tu. No mucha, duża mucha? I sprawdźmy, co żem kupiła w H&Mie, bo już wróciliśmy do domu. Ale nie tylko w H&Mie, bo kupiłam też w Aladynie książkę dla Eliasza, Sharp Block.
mamy już z liczeniem i teraz została nam ta, jeszcze były inne, ale Eliasz zrobił aferę, że w ogóle nie chce, później mu się spodobało, więc dostał tylko jedną, bo myślałam, żeby kupić dwie. Kupiliśmy bluzę i ona kosztowała na promocji 15 000, taką, z psim patrolem oczywiście. I to jest rozmiar 110-116, powinna mu pasować na ten sezon. Kupiłam bluzkę za 6 000, taką klasyczną, białą. Fajna jest, myślę, że będzie ciepło w niej. Mamy też buty za 15 000, więc całkiem fajne, takie ocieplane, lekko zimowe, bo niektóre te buty już ma takie pomieszczone, że masakra. Kupiłam też mu spodnie, pierwsze to takie całkiem duże, bo one są 116 i jest za ile? Za 6 000. Bardzo fajne są w ogóle, nie wiem, bo ich było bardzo dużo. Nikt nie chciał ich kupować czy co, ale moim zdaniem bardzo fajnie wyglądają. Taki klasyczek fajny. Co mamy następne? Mamy troszkę jaśniejsze spodnie, ale to Eliasz sobie wybrał. One w ogóle są na rozmiar 98-104, ale wychodzą naprawdę duże, więc powinny mu pasować. Jak nie, no to wtedy zwrócę. Były ostatnia para, więc zobaczymy. One takie z takich luźniejszych jest, więc na spokojnie powinny mu starczyć. I kupiłam jedne spodnie denimowe takiego stylu. I tu już jest rozmiar 110. Powinno też być ok. To wszystko, co kupiliśmy. Ja nie kupowałam dla siebie nic, bo i tak bym nie mogła ani przymierzyć, ani nic sprawdzić tak na poważnie. O, więc wiecie, jak to z dzieciakami, zakupy nie są za każdym razem udane. W ogóle mogłam bez niego pojechać, ale spoko. Myślę, że taka przejażdżka fajnie nam wyszła. Muszę tylko właśnie przymierzyć te spodnie. Za całość już Wam mówię, ile zapłaciliśmy. Nie wiem, jak to w Polsce by wyszło. 67 000. Czy sporo, czy tanio? Ciężko powiedzieć. Dobra, lecę, będę teraz podgrzewała nam obiad, który z wczoraj mamy. Jeszcze zostało nam mnóstwo makaronu a la bolognese. Ja ogólnie zrobiłam ten makaron tak z myślą tylko o jednym dniu, ale po prostu znowu jak zawsze ugotowałam za dużo makaronu. Ja nie wiem, co ja mam z tym, ale po prostu masakra. Dobra. Podgrzewam i zrobimy sobie seans filmowy. Raczej Eliasz będzie miał seans filmowy, ja dokończę filmik na Body Beauty. Tak, i później będziemy tylko czekać, aż mój mąż wróci. Na obiad chyba dzisiaj będzie duck kalbi, więc nic takiego poważnego. Sobota była totalnie leniwym dniem. Mogłam chodzić w starych spodniach, starej poplamionej bluzce i się w ogóle tym nie przejmowałam. Od czasu do czasu właśnie lubię takie dni, kiedy nieśpiesznie wykonuję swoje zadania. Ugotowałam dla rodziny obiad, do tego odpakowałam paczki, których tego dnia naprawdę jak na nas przyszło całkiem sporo. Było mleko, była kawa oraz 2 kosmetyki, które jeden może być takim zaskakującym, a drugi jest moim ulubionym. Jeden to jest blush róż do policzek w kształcie lakieru do paznokci. Druga rzecz to mój ulubiony tusz, który niestety, znając mnie, musiałam zamówić w innym kolorze niż oczekiwałam. Będąc mną, już się troszeczkę przyzwyczaiłam do tego, że moje roztargnienie, ale nie tylko, często właśnie kończy się na przykład złym wyborem tuszu. Thoughts of you that I'm facing, broken dreams, broken heart. How did we end up so discarded?
Mamy dzisiaj niedzielę i lecimy coś zjeść. Byliśmy już w tej restauracji, to jest taka hongkońska restauracja prowadzona ogólnie przez restauratorów właśnie z Hongkongu, więc liczymy za każdym razem, że będzie pysznie. Ja dzisiaj oglądałam jednych z ulubionych youtuberów. Oni naprawdę fajne filmy mają, takie niegadane, więc bardzo polecam, jeżeli lubicie, Sam and Victor. I oni właśnie mieszkają, bazują na Hongkongu, a często są właśnie wyjazdowo na przykład w Tokio. I ja wybieram się właśnie do hongkońskiej z powodu ich jednego z filmów, bo naoglądałam się tych widoków, tego jedzenia, więc stwierdziłam, że chcę dzisiaj zjeść w hongkońskiej restauracji. Nie mamy zakupów w domu, więc myślę, że tym bardziej warto coś właśnie zjeść w takiej restauracji. Dobra, lecimy. Dzisiaj w ogóle mamy większy plan, więc nie ma co tam gadać, ruszamy. Miles apart, but I still feel you near. Silent tears, whispers of our fears. I can't escape the Jesteśmy teraz przy takiej jednej z uliczek przy szkole i chciałam właśnie pokazać Wam, jak one mniej więcej wyglądają. Najczęściej właśnie są kolorowe albo mają czerwone pasy na takich ulicach szybszego ruchu. Tu jest uliczka bardzo mała, więc jest bardzo kolorowa, ale to jest takie oznaczenie dla kierowców, żeby właśnie mieli zwolnić, żeby byli ostrożni, bo często tutaj właśnie przechadzają się dzieciaki i trzeba właśnie w takich uliczkach często uważać. W takich uliczkach także jest ograniczenie prędkości do 30, do których trzeba się stosować dla bezpieczeństwa dzieci, ale także, żeby nie dostać mandatu, bo także jest duża ochrona kamer w takich miejscach. reason we made, but I'm lost without you. Don't wanna fade. I'm just living in empty spaces, longing for your warm embraces. Thoughts of leaving won't let me go. Even if it's just a shadow. 안에 육즙 뜨거우니까 조심해서. 아빠 이거 만두야? Taiwanese bamboo here. Oh, thank you. 허연데? 아 이거 맛있다. Kenapa? Wróciliśmy do domu, więc zrobię Wam lekki haul, co zakupiliśmy, bo kupiłam też nóż, żeby pokroić chleb. Niestety w tej piekarni chleba nam nie pokroją, więc kupiłam nóż. I mamy też 2 bochenki, ponieważ ostatnio nie było tego dużego chleba, który jest w tej samej cenie co ten mniejszy, a specjalnie wezmę także po to, żeby go fajnie pokroić i do zamrażarki wrzucić i mieć zawsze wtedy, kiedy potrzebuję. W końcu w Korei zaczęły się pokazywać łyżeczki, które mam tu 2, nie wiem czemu jedna jest taka bardzo gorąco. Takie 3 łyżeczki. Ja lubię lody, desery jeść łyżeczką, a mój mąż zawsze bierze widelczyk, więc cieszę się, że w końcu mogę jeść tak, jak jestem przyzwyczajona, normalną. Co prawda one są bardzo duże, większe niż te takie polskie łyżeczki, ale i tak lepsze niż takie mniejsze. Pokażę Wam, o jakie mi chodzi. Koreańczycy jedzą desery takimi widelczykami i takimi łyżeczkami. Dla mnie to jest za małe po prostu. Nie dam rady czymś takim jeść deseru, więc mam w końcu normal spoon. Wow. Normal spoon. Tak, normalną łyżeczkę. Dobra, my robimy kawę. Jemy sobie pumopang w domu, bo zakupiliśmy także pumopang, który zwilgotniał. Aż
No, jest taki strasznie wilgotny, muszę go podgrzać w airfryerze, jeżeli będziemy muszę go podgrzać w airfryerze, jeżeli będziemy jeść za chwilę. Look what happened to this Pumo Punk. Boska. Opa i to, pan. A powiedzmy, Jesteśmy teraz na Oncheoncheon, stacji Oncheoncheon w linii numer 1 czerwonej i będziemy się właśnie wybierać nad tą rzeczkę. Mają być tam jakieś fajne pokazy, więc taki jest plan, żeby to zobaczyć. Pokazy świateł, chyba taki ala festiwal, coś podobnego do tego, jak było na przykład na Bodgyot, czyli kwitnących wiśniach. Zobaczymy, jak tam wygląda. Ja już co nieco widziałam, jest to takie małe miejsce, więc z tego co widziałam, to raczej nie będzie to takie wielkie jak na przykład nad rzeką Han albo tam na Gwanghwamun Palace, w tym całym placu, ale myślę, że i tak zobaczymy, czy w ogóle warto i czy będzie fajnie. Już jestem ubrana, wyszykowana, mam makijaż na twarzy i chciałam Was zabrać do miejsca w Haeundae, czyli dzielnica Haeundae i do Daiso. Jest tam jedno z największych, chyba największe Daiso tutaj w Busan. Oczywiście Seoul wygrywa ze swoim 12-piętrowym Daiso oraz ostatnio co Viola pokazywała w swoim chyba 600 pyeong i w Busanie także takie 600 pyeong, daję Wam przelicznik na dole, jest tutaj na Haeundae, więc chciałam się tam wybrać, zobaczyć, bo widziałam po zdjęciach i jakichś takich filmikach w internecie, że jest sporo takich kolekcji, które na przykład tutaj w takich mniejszych nie ma. Zobaczymy. Ja jestem sama ciekawa, może później gdzieś się wybierzemy na kawę, jako że wypiłam sobie jedną kawę, więc czemu by nie... Grown up, I did the dishes, cleaned my room and played with toy soldiers and Hot Wheels cars. It was all fun, and not a worry in the world at times. I close my eyes and Missouri appears. Yeah, Fish Pot Creek, pretend to be pioneers. Step by step, left and right, play all day and play all night. We didn't know it yet, but we were in the best time of our lives. Step by step, left and right, play all day and play all night. We didn't know it yet, but we were in the best time of our lives. Cały dział na kemping i na podróżowanie. Tu mamy słodkości, więc jeżeli przyjedziecie do Korei, to warto właśnie w Daiso sprawdzić, czy nie ma czegoś ciekawego na prezenty. A tu jest zestaw kawy. Słodkości z zagranicy, jakbyście... O, Biskow. To finek z Polski. Ginger Fins, cappuccino. Bardzo dobre żelki. To jest Oriona. Do kuchni także możecie znaleźć, więc jeżeli czegoś Wam brakuje, ryżu, można się szybko zawinąć do Daiso i zakupić. A podróżne takie opakowania, jako że jesteśmy na travel paki. Chcieliście i takojaki zrobić, to jeżeli kiedyś chcielibyście takojaki zrobić, to w Daiso można kupić taką patelnię. I ona taka mocna się wydaje. Dział też sportowy z masażerami.
rękawicami ochronnymi na nadgarstki. Out in the open, holding on to this moment, and I told you no fear, you gotta let go. Kupiłam. Pokażę wam, co kupiłam w Daiso w domu. Miałam wam opowiedzieć o tych maseczkach, ale jak wrócimy, napijemy się ciepłej kawy, bo niestety dzisiaj nieźle wieje. Miałam parę podejść, żeby właśnie wam nagrać tutaj na zewnątrz, pokazać wam co nieco, ale niestety wieje i myślę, że kamera nawet by nic z dźwięku nie nagrało oprócz szumu, który unosi się właśnie od wiatru. Teraz chyba się troszkę uspokoił, ale też zrobiło się po prostu późno. Bałabym się, że nie zdążę po Eliasza, a jeszcze mam całą siatkę pełną zakupów, więc usiądziemy sobie na spokojnie w domu i mnie posłuchacie na siedząco. Cause you no longer fit on the silver screens, and now your little younger sister's the beauty queen, and all the branded doors. Właśnie z moim mężem rozmawiam, bo możliwe, że jutro będę miała randkę. Co prawda pokażę pewnie wam tą randkę w innym vlogu, ale cieszę się, że mój mąż jutro może sobie wziąć wolne i my dzięki temu możemy spędzić trochę czasu razem, gdzie ostatnio dużo czasu właśnie nie mieliśmy, aby pospędzać go razem. I szybko unboxing, co zakupiłam w Daiso. Kupiłam Eliaszowi samolot, on swój rozwalił, zepsuł, znaczy no on pogubił się ogólnie, chyba nie wiem czy od przeprowadzki, czy od czegoś innego, ale wiem, że już po prostu tych części nie ma, więc zakupiłam mu ten samolot też specjalnie na jakieś kempingi, żeby miał okazję pobawić się. Kupiłam sobie w końcu te tofinki, zastanawiałam się nad nimi, ale myślę, że fajnie będzie smakować do kawy na przykład. Zakupiłam też zestaw lampek, ale te lampki będą właśnie na Body Beauty, na tą szafkę z tyłu, żebyśmy mieli taką fajnie świecącą, bo myślę, że taki efekt będzie fajny, tylko najgorszy problem jest z ilością baterii, które trzeba zużyć. Kupiłam sobie też lampki u siebie do mojego kącika, żeby obstroić go tam, żeby ładnie wyglądał. Będzie renowacja. W jakimś daily vlogu będzie na pewno renowacja, bo kupiłam odświeżacz taki do drewna i chcę właśnie troszkę odświeżyć tą szafkę, którą mamy tutaj pod rybkami. Przyda się po prostu. Kupiłam też dla mnie i dla Moniki padsy Sika z Medipil, a dla siebie zakupiłam Moltox Glow Moisturizing pads i liczę, że będą fajne. Zobaczymy, przetestujemy. Maszynki do golenia w Daiso są tanie i to są te tak, japońskie i one są bardzo fajne i bardzo dobre, więc użyję. Muszę zacząć też używać mój taki nabiórkowy odświeżacz powietrza, raczej nie odświeżacz, nawilżacz powietrza, dlatego że naprawdę sucho się zaczęło robić. Monika ma problem z gardłem, więc zima naprawdę uderzyła. Jest dzisiaj naprawdę zimno, taki mroźny wiatr. Oczywiście pędzelek, bo takiego sprzętu to my w domu nie mamy do odświeżenia tej szafki. Mam też maseczki z rywki i to są z Sikom Wrapping Mask. Mamy też, słuchajcie, 1 000 000 baterii. Tak. Z tego co widzę, tak, 1 000 000 baterii, które mam jeszcze tam w torebce. Kupiłam też sobie do włosów takie spinki. One kosztują 1000. Kupiłam je specjalnie dlatego, że moje włosy niestety w tym momencie nie mają żadnego upięcia. Kiedy na przykład chcę zmazać makijaż, wszystko mi wpada Kupiłam także sobie takie spinki do włosów, malutkie, bo ja mam cienkie włosy i te większe niestety nie trzymają moich włosów. One są specjalnie
generalnie do makijażu, jak będę robiła, zmywała makijaż, po prostu do pielęgnacji, ponieważ ostatnie mi się zepsuły i już nie działają, ale służyły mi bardzo długo, bo chyba z 2 lata, 3, więc czas na nich. Kupiłam też taką spinkę do włosów, ale bardziej elegancką, po to, żeby wyglądała, a nie funkcjonowała, jak to się mówi. I ona już jest takiego typu, i ona już jest taka duża i jest za zadanie ją trzymać tu, tak, żeby ładnie wyglądała z tyłu i z boku. Liczę na to, że będzie fajnie się trzymała. Mamy też Plump Mood Black Sun and Park, czarne, to wam pokazywałam. Kolejne baterie, zestaw baterii musi być, bo nie tylko dla mnie, ale także dla Eliasza. Dobra, to wszystko. Ja robię sobie kawę i za chwilę usiądziemy i porozmawiamy na temat maseczek w Korei. Weźcie sobie coś smacznego do picia. Ja mam kawę i porozmawiajmy na temat tych maseczek. Dlaczego w Korei tak lubują nosić maseczki? Żeby wam nakreślić nieco zarys historyczny, powinniśmy się cofnąć do czasów okupacji japońskiej, bo to wtedy uważa się, że pierwszy raz Koreańczycy mieli styczność z maseczkami, kiedyś nazywanymi respiratorami. Japończycy nosili te maseczki już dużo wcześniej, ale do Korei właśnie przyszły za czasów okupacji japońskiej i wtedy właśnie te maseczki wcale nie były uważane za coś dobrego, a raczej na odwrót, bo kojarzyły się z opresją i strachem. A kiedy tak naprawdę te maseczki zaczęły być uważane za coś prozdrowotnego? Za czasów dyktatury, kiedy Korea miała bardzo potężny wzrost ekonomiczny, to wtedy właśnie wraz z takim wzrostem zwiększało się zanieczyszczenie powietrza. I wtedy maseczki zaczęły wchodzić na rynek jako przeciwdziałanie smogowi, który wtedy otalał prawie całą Koreę. Od tamtego czasu zaufanie do maseczek zaczęło wzrastać i takie dobre działanie chroniące przed smogiem i później z problemami z oddychaniem. I właśnie takie działanie antysmogowe Koreańczykom bardzo mocno weszło jako takie działanie prozdrowotne i dbanie o zdrowie właśnie w tym czasie, kiedy były bardzo duże zanieczyszczenia w Korei. I wtedy maseczki dopiero zdobywały zaufanie wśród Koreańczyków, ale to właśnie późniejsze pandemie, czyli pandemia SARS i MERS, czyli około 2003 roku. I wtedy by można powiedzieć, że maseczki już tak weszły w obieg, tak rozpowszechniły się dużo mocniej, nie tylko właśnie przez działanie antysmogowe, ale także właśnie działanie przeciwwirusowe. Największym boomem oczywiście jest tutaj czas początku 2020, kiedy koronka zaczęła się bardzo mocno rozwijać w Korei i rząd, przeciwdziałając właśnie rozpowszechnianiem się wirusa, co moim zdaniem w dużym stopniu pomogło w Korei, narzucenie noszenia maseczek przez cały czas, kiedy jesteśmy na zewnątrz. Obojętnie, czy jesteśmy właśnie w szpitalu, poza domem, tak naprawdę musieliśmy przez cały czas nosić maseczki. Dopiero w 2022 te maseczki zostały zniesione. Na początku na zewnątrz, później w szpitalach i różnych ośrodkach zostało to wszystko zniesione. Naprawdę długi to był okres, około 3 lat, więc Koreańczycy przyzwyczaili się do noszenia maseczek. Zrobiło się to też w pewnym momencie bardzo wygodne, bo wiecie, jeżeli nosimy non-stop maseczki, to czujemy się jakby niewidoczni przez innych. Do tego nie musimy się tak skupiać na makijażu, na goleniu twarzy, na pielęgnacji
ponieważ zakładamy maseczkę i jesteśmy jakby niewidoczni i jesteśmy jedną masą, co możecie na przykład zauważyć czasami w modzie koreańskiej, gdzie większość Koreańczyków ubiera się na czarno, a jest to właśnie spowodowane tym, że chcą się ukryć przed innymi. I od kiedy te maseczki zostały zniesione, czyli w 2023 roku, to i tak po tym czasie wiele miesięcy upłynęło, zanim Koreańczycy w końcu mogli pokazać twarz. Jest taki problem, że u Koreańczyków ten etap takiego przejścia z codziennego noszenia maseczek do tego etapu, gdzie już nie muszą ich nosić, bardzo długo jest przyswajany. I od tego czasu, od czasu koronki, maseczka stała się takim synonimem zdrowia. I tutaj starsze osoby bardzo mocno przyzwyczaiły się do tego i zaufały temu, że właśnie te maseczki będą chroniły ich przed zakażeniem. Dlatego teraz dużo starszych osób nosi maseczki, żeby właśnie nie zachorować nie tylko właśnie na koronę, ale także na inne choroby. W tym momencie zakończyliśmy temat zdrowotny, a teraz przejdźmy do tematu kulturowego. Jakie znaczenie kulturowe maseczki mają w Korei? Nie poruszając tematów konfucjańskich i utraty ogólnie twarzy, ponieważ ja nie jestem aż w tym temacie tak dobra, ale z mojej perspektywy oraz z tego, czego się mogłam nauczyć po tym czasie, jak mieszkam, to w Korei wygląd, aparycja jest bardzo ważna i większość Koreańczyków po tym czasie, jak przez 3 lata nosili maseczki, wtedy nie musieli tak naprawdę dbać aż tak bardzo o tą pielęgnację, nie musieli tak bardzo mocno dbać o ten wygląd, przyzwyczaili się do tego na tyle, że uważają, że maseczka zasłania na tyle twarz, że jeżeli właśnie nie zrobią makijażu, nie ogolą twarzy, to nikt tego nie widzi, nikt na nich nie zwróci uwagę, nikt na ich nie zaczepi. Maseczka jest uważana za ochronę samych siebie przed wzrokiem oraz ocenianiem. Kolejnym aspektem to tu oczywiście musimy wspomnieć o na przykład chorobach skórnych, które Koreańczycy, tak jak większość ma, o trądziku, ale także, jak wiecie, w Korei jest bardzo wysoki poziom operacji plastycznych, więc te maseczki także pomagały zakryć twarze, ale maseczki także są na przykład używane, noszone przez celebrytów, którzy po prostu chcą być anonimowi. To myślę, że jest chyba najważniejszy aspekt w Korei, ta anonimowość. Niemusienie pokazywania siebie innym. Ta anonimowość w Korei jest bardzo ważna i każdy Koreańczyk tak naprawdę chciałby być w tłumie zmieszany i niewidoczny. Może to być na przykład dla Europejczyków bardzo takie nietypowe, bo my raczej na przykład w Polsce staramy się być indywidualistami, nie chcemy być niewidoczni, nie chcemy być kopią kogoś, ale tutaj właśnie na odwrót jest. I na podsumowanie, Korea to kraj, gdzie wygląd, aparycja i zdrowie są bardzo ważnymi aspektami w życiu i są nauczane od młodego. Wiele dzieci na przykład możecie zauważyć na placach zabaw, kiedy macie kontakt ogólnie z matkami, słyszycie często: o, jest bardzo zimno, para mi pulta, czyli wieje wiatr, załóż maseczkę. Ochrona dzieci przed właśnie działaniami atmosferycznymi, przed zimnem spowodowała u Koreańczyków wręcz takie fobiczne postrzeganie noszenia maseczki jako ochrona przed zdrowiem, co miejscami może być dziwne albo wręcz takie pokazywanie takich dwóch oblicz, bo Koreańczycy noszą maseczkę przed tym, żeby nie się rozchorować, a w tym samym czasie popijają americano z kostkami lodu i noszą na przykład kroksy z gołą stopą. Więc jest to takie
Czasami patrzenie na to może wydawać się komiczne, ale noszenie tutaj maseczek jest tak bardzo mocno zakorzenione, że to już tak naprawdę z narodem koreańskim na długo zostanie i wątpię, aby Koreańczycy kiedykolwiek pomyśleli o tym, żeby zrezygnować z maseczek. To już jest koniec mojego wywodu na temat maseczek. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wyjaśniłam Wam, dlaczego Koreańczycy noszą nadal maseczki, dlaczego mają takie przywiązanie do tych maseczek. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, czego jeszcze nie powiedziałam Wam w tym filmie, dajcie znać w komentarzach. Myślę, że mogłabym odpowiedzieć na pytania, jeżeli będę mogła. Tutaj też chciałabym skończyć tego weekly vloga. Dziękuję Wam bardzo za ten tydzień. Mam nadzieję, że powrót do weekly vlogów Wam się spodobał. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy widzieć kolejnym razem. Pa!